Dzisiaj będzie wymiana lampek oświetlenia w tablicy rejestracyjnej pojazdu na przykładzie Renault Kadjar. Taka wymiana jest bardzo podobna w różnych markach samochodu, dlatego zachęcam do oglądania filmu. Pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić, żeby nie uszkodzić oprawy oświetlenia. Jak się pośpieszycie, możecie taką oprawę w pośpiechu, że tak powiem, uszkodzić. Tu są dwie lampki oświetlenia, lewa i prawa. Jeżeli żarówka się przepali, to należy te żarówki wymienić. Jak to wymienić? Jak to zrobić? Zobaczcie. Wystarczy płaski wkrętak, który wkładacie delikatnie z tej strony, żeby podważyć, i energicznym ruchem do góry wyciągacie lampkę. Podobnie jest z drugą stroną. Ja to może przybliżę. Również wkładacie delikatnie wkrętak pod spód. O, już. I tu jest taki zaczep, który naciskacie go w tym kierunku, tutaj. O, delikatnie i wysuwamy. Druga lampka jest. Następnie należy odłączyć wtyczkę zasilającą, która jest dołączona do lampy oświetleniowej. Robimy to w taki sposób, że naciskamy na wystający zatrzask. Tutaj widać go. Należy go nadusić w tym kierunku. Czyli naciskamy i wyciągamy w ten sposób. Jeszcze raz pokażę. Naciskamy i wyciągamy. Zawsze warto mieć pod ręką instrukcję, która pokazuje, jak wymienić taką żarówkę. I tu właśnie jest pokazane, jak tą czynność wymiany żarówki zrobić. I teraz zobaczcie, jak to otworzyć. Niby proste, ale jak tego nie robiliście lub się śpieszycie, na pewno połamiecie. Także proponuję teraz na to uwagę zwrócić, ponieważ to jest ciekawa sprawa. Wkładamy jeden wkrętak tutaj z tej strony i podważamy tą część. Delikatnie, nie za mocno. Tu jest taki zatrzask, delikatnie. Czyli śrubokręt przesuwamy w tym kierunku, na dół. Ciągniemy go tak. O, delikatnie. Jednocześnie wypychamy ten ząbek na dół. Zobaczcie, już nam zapracowuje, szkiełko się odchyla, o, w tym miejscu. I odginamy drugą część, o, właśnie w ten sposób. I już wychodzi. Czyli jeszcze raz. Odchylamy ten zatrzask. Zobaczcie, jak to wygląda. On się delikatnie poddaje. O, tutaj. I tak samo z drugiej strony. Też odginamy. I ona odbezpiecza, odblokowuje tą szybkę z tej strony. Ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ co z tego, że otwarte jest z obu stron, jak to nam dalej nie wyjdzie, bo zobaczcie, sprężynuje. Jak pociągniecie, na pewno urwiecie. I teraz tak, trzeba tu trzymać delikatnie. I tu są dwa kolejne zatrzaski. Czyli trzymamy tu palcem w tym miejscu delikatnie, o, żeby się nie ruszało. I tutaj są dwa zatrzaski, które należy odblokować. Jeden jest z tej strony, drugi jest tutaj.
I teraz przy użyciu wkrętaka delikatnie wsuwamy wkrętak, podważamy tą część, drugie w tym miejscu, o i już odbezpieczone. Zwróćcie uwagę, że tu są te dwa zaczepy, jeden jest tu, drugi jest tutaj. One delikatnie sprężynują, jeden i drugi, i one właśnie trzymają te szkiełko w tym zaczepie tutaj i w tym drugim, w tym miejscu. I one tutaj wchodzą, jeszcze raz pokażę, z tej strony są blokowane przez te właśnie zatrzaski tu i tu. Należy jeszcze wyjąć żarówkę, można wyjąć ją palcami lub posłużyć się przy pomocy jakiegoś plastikowego podważacza. Po delikatnym podważeniu możemy już ją wyjąć i sprawa załatwiona. I taką spaloną żarówkę można już wymienić we własnym zakresie. Należy teraz to wszystko dokładnie wyczyścić przy pomocy szczoteczki, tak żeby nie było żadnych zanieczyszczeń. Również szkiełko ze wszystkich stron. Przeczyścić szmatką, żeby było czyste. Żarówka, warto, żeby nie dotykać jej palcami, ponieważ taka żarówka zanieczyszczona po prostu się prędzej przepali. Żarówka jest wkładana w gniazdo tu w tym miejscu. Przypominam, że żarówka musi być o mocy 5 W. Tak tu jest nawet napisane na obudowie, to oznaczone jest wewnątrz. Wkładamy ją do gniazda. Wpychamy palcem w tym kierunku. Tutaj ona nam ładnie już usiadła. Następnie zakładamy szkiełko. Ten występ pasuje dokładnie w to miejsce i pomyłki tutaj nie ma, ponieważ inaczej to szkiełko nam nie wejdzie. Ono jest tak skonstruowane, że wchodzi tylko w jeden sposób i w momencie obrócenia to szkło zewnętrzne po prostu nie będzie pasować do całej oprawy lampy. Czyli wkładamy i tutaj energicznie dociskamy w ten sposób. O, zobaczcie, dociskamy i koniec. Jest gotowe. Jest wszystko już ładnie spasowane i to jest wszystko, co w takiej wymianie żarówek należy zrobić. Montaż tych opraw jest dosyć prosty i teraz zademonstruję Wam, jak to sprytnie zrobić. Może kamerę przestawię na lewą stronę. O. I teraz zobaczcie. Lampka już jest, żarówka w środku, wszystko jest gotowe do montażu. Wsuwamy wtyczkę do gniazda i przesuwamy ruchem w tym kierunku, czyli zapinamy. O, charakterystyczny trzask świadczy o tym, że złącze załączyło się prawidłowo. I teraz wkładamy tą część tu. To jest takie wyżłobienie, o, widać. Ono musi wejść tu w to miejsce, inaczej nie wejdzie. Dociskamy tą część. O, zobaczcie. To jest wszystko. Lampka ładnie już siedzi, nie wypadnie, trzyma się dobrze. Podobnie robimy z drugą stroną. Również wkładamy tą gotową oprawę żarówką do wtyczki. Wsuwamy. Gotowe. I wprowadzamy lampę w prowadnicę i dociskamy. Dosłownie dociskamy lampę. To jest wszystko, co mogę Wam powiedzieć na temat wymiany oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Nie jest to skomplikowane, ale jak się pośpieszycie, na pewno to połamiecie, bo to jest delikatne i to jest tak skonstruowane, że jak nie macie wprawy, możecie to uszkodzić. Pokazałem w prosty sposób, jak to można samemu zrobić.
No cóż, na tym kończę. Dziękuję za uwagę. Jeżeli się podobało, stawiajcie łapkę w górę, za którą dziękuję. Subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku, który przypomni Wam o moich nowych filmach. Trzymajcie się, cześć.